Serwus moi drodzy, witajcie na kanale Velocration. Ja jestem Max i zapraszam Was dzisiaj na bardzo trudny dla mnie odcinek, ponieważ stoi przede mną zadanie w tych krótkich kilku minutach podsumowania mojej półtorarocznej przygody z tym oto sprzętem. Rondo Routem X z 2023 roku. Zapraszam Was na odcinek. Słuchajcie, wielu z Was podczas jakichś spotkań, podczas ustawek czy wyścigów pytało o ten rower, pytało o to, co to za konfiguracja, dlatego że nie mogliście się nigdzie dopatrzeć tego w katalogach, w cennikach czy na stronie internetowej producenta. I faktycznie rower w takiej konfiguracji nie występował nigdy w sprzedaży, dlatego opowiem Wam o zmianach, modyfikacjach, których dokonałem w tym rowerze. Pierwotnie rower kupiłem z napędem jednorzędowym 1×11, to był GRX. W zasadzie w komplecie. Jeżeli chodzi o korbę, to była tutaj koronka 40. Ja ten rower zaraz po zakupie w połowie 2023 roku rozebrałem do śrubki. Ramę zabezpieczyłem, okleiłem ją folią, żeby w tych trudniejszych gravelowych warunkach po prostu nie uległa zniszczeniu. No i zacząłem składać rower na komponentach, które moim zdaniem były odpowiednie do tego roweru. Ja też miałem taki trochę dysonans poznawczy, bo rower w kategorii gravel czy też CX, bo tak klasyfikuje to producent, czy tak klasyfikował wówczas, no był taki trochę pomieszany z pomplątaniem, bo mieliśmy tutaj kierownicę aerodynamiczną Isztona, którą znacie, którą w poprzednich odcinkach gdzieś tam jesteście w stanie odnaleźć, bo używałem jej w rowerze szosowym. Ten napęd jednorzędowy, no nie wiem, do gravela spoko, ale już do CX-a no jednak przyjęło się, żeby ta przednia przerzutka była. Był sprzedany, czy ja go kupiłem na kołach Hunta z oponą 33 mm, więc taka naprawdę przełajowa konfiguracja, z wyjątkiem tego dziwnego napędu, tej dziwnej kierownicy, więc jakby ja z założenia wiedziałem, że ten rower będę rozbierał i będę go składał na nowo i złożyłem go w takiej konfiguracji. Zmieniłem napęd na 2×11 z korbą Dura-Ace'a i akcesoryjnymi blatami od Absolute Blacka. Ja o tych owalach już kiedyś mówiłem, one mega mi podpasowały, więc jak tylko mogę, no to wrzucam je do swoich rowerów. Tutaj w konfiguracji 48 zębów przednia, większa koronka, 32 zęby mniejsza. Z tyłu mamy standardową kasetę, to jest bodaj kaseta od Ultegry, 11-rzędowa o rozpiętości 11/34. Przerzutki GRX-a, łapy GRX-a, zaciski hamulcowe GRX-a, więc w zasadzie taki komplet szymanowski do gravela. Wymieniłem tutaj także kierownicę. Ta kierownica Isztona, ona zupełnie mi do gravela nie siedziała, zresztą to typowo szosowa kierownica, dość sztywna, bez rozchylenia w dolnym chwycie, więc zdecydowałem się wrzucić tutaj kierownicę, którą znam, którą bardzo lubię i która jest moim zdaniem mega ergonomiczna, czyli kierownicę Cadexa o rozmiarze 40 cm. To jest mega fajna kierownica. Jak tylko będziecie mieli okazję przetestować tę kierownicę, to naprawdę gorąco Wam polecam, dlatego że jest to niezwykle ergonomiczna kierownica, bardzo lekka. Ona nie ma tutaj w środkowej części czy w górnym chwycie takiego charakterystycznego dla kierownic przewężenia. Jest w całości taka jak tutaj przy mocowaniu mostka, więc bardzo dobrze leży w dłoni w górnym chwycie. Dodatkowo ma jeszcze backsweep, czyli takie cofnięcie w stronę jeźdźca. I bardzo, bardzo fajnie tutaj na podjazdach można odnaleźć chwyt. No a na zjazdach to rozchylenie, ta flara, która jest na tej kierownicy, jest mega ergonomiczna. No mi ta kierownica super przypasowała i bardzo, bardzo ją polecam. Każdemu, kto się ściga też, bo ta kierownica jest też niezwykle lekka, waży zdaje się 180 gramów, więc bardzo fajny wynik jak na kierkę do gravela. Wymieniłem tutaj jeszcze tarcze, wrzuciłem tu tarczę od Galfera. Tarcze znam, one się świetnie sprawdzają w terenie, nie miałem z nimi nigdy żadnych problemów, więc to taki sprawdzony produkt. No i wymieniłem oczywiście koła i opony i o tym Wam powiem troszkę później, natomiast dodam jeszcze tylko, że obecnie użytkuję ten rower na kołach Cadexa, wcześniej użytkowałem je na kołach Fara. Oba te zestawy się super spisały. Jeżeli chodzi o te Cadexy, to kilka słów o nich. Stożek 35 mm, wewnętrzna średnica, wewnętrzny wymiar obręczy
to 25 mm, koła ważące 1300 gramów, bardzo lekkie, bardzo sztywne, mają tutaj karbonowe szprychy, no i przede wszystkim fantastycznie brzmiące, nie wiem czy tutaj udało się, mam nadzieję, że dźwięk się też fajnie nagra i będziecie mogli posłuchać. Piasta jest mega, ma tutaj Ratchet 60 albo jakiś system, który powiedzmy bazuje na tym rozwiązaniu DT Swissa, ale tutaj jakby zaadaptowany przez Cadexa po zdaje się zakończeniu tego okresu patentowego. W każdym razie mega fajnie brzmiąca Piasta, dotychczas żadnych problemów z tymi kołami, bardzo ciekawy produkt, niestety nie najtańszy, ale faktycznie tutaj jakby jakość i wygląd tych kół jest super. Koła bardzo szybko się rozpędzają, są bardzo takie sztywne, bardzo responsywne i to super mi się podoba. No i ostatnim elementem to oczywiście siodło. Jeżdżę na siodłach Pro Stilt w rozmiarze 142 mm. Lekkie, fajne siodło, pasuje mi do tyłka tutaj. W zasadzie do większości rowerów, które użytkuję, stosowałem właśnie to siodło, no bo to taki po prostu pewniak dla mnie. Przebrnęliśmy przez konfigurację tego roweru, a teraz poopowiadam Wam trochę o użytkowaniu. Dlatego, że ten rower w mojej opinii to jeden z najbardziej uniwersalnych rowerów, jakimi jeździłem i pewnie jakimi będę jeździł w ogóle. Dlatego, że użytkowałem go w mega wielu sytuacjach. Począwszy od tego, że dojeżdżałem tym rowerem do pracy w takim setupie, nazwijmy to road plusowym, z oponką typu slick 35 mm, dlatego że większość trasy do pracy, którą pokonywałem, najczęściej była szosowa, natomiast jak byłem trochę spóźniony, to zdarzało mi się skorzystać z jakiejś przecinki leśnej i wtedy ten balon trochę bardziej się sprawdzał. Pozwalał po prostu przelecieć bez jakichś wielkich kłopotów przez jakieś tam dukty, szutry i kawałeczek lasu. Więc to takie fajne daily, bardzo fajnie się ten rower w takich warunkach spisywał. Dodatkowo, tak jak go widzicie tutaj, tak właśnie najczęściej go wykorzystywałem w wariancie racingowym, w wariancie do ścigania. Ścigam się na tym rowerze właśnie w takim zestawie. Z nieco szerszą oponą, tutaj w 45 od Pirelli. Chyba moja ulubiona opona jak dotychczas, jeżeli chodzi o gravele. Rower spisywał się naprawdę bardzo fajnie, nigdy mnie na wyścigu nie zawiódł, z wyjątkiem jednej małej wtopy na ostatnim wyścigu w Rudach Raciborskich, kiedy to na 3 km przed metą złapałem niestety kapcia i po prostu resztę trasy musiałem pokonać pieszo. Oczywiście to nie wina roweru, no takie rzeczy na wyścigach się zdarzają i to zupełnie normalne, więc nie mogę tutaj powiedzieć złego słowa na sprzęt. Kolejny sposób użytkowania tego roweru, no to ja korzystałem z niego jako takiej zimówki. Nazwijmy to w cudzysłowie. Chodzi o to, że w tych okresach powiedzmy późno jesiennych, tudzież zimowych albo wczesnowiosennych, no najczęściej nie miałem czasu na to, żeby sprawdzić, czy bateria w Di2 jest naładowana, więc brałem ten analogowy rower, wrzucałem do niego tylko koła szosowe. Jak wiecie, jeżdżę na troszkę szerszych oponach niż standardowe, czyli albo na 30, albo na 28, chociaż te 28 to obecnie już jest taki standard, wielu producentów w ogóle sprzedaje roweru już z taką oponką, no ale jeszcze kilka lat temu no było to pewnego rodzaju awangardą, żeby jeździć na takich szerokich oponach, więc ja w zimie ten rower użytkowałem jako szosówkę, właśnie w wersji z troszkę grubszą oponą i to rozwiązanie też mi się świetnie sprawdzało. W zupełności ten setup wystarczał do tego, żeby poruszać się po szosie, czy to w formie jakiejś ustawki, czy w formie treningu, czy po prostu, żeby wyskoczyć na godzinę i po prostu się trochę dotlenić, jeżeli była dobra pogoda, czy wystarczająco dobra, no bo umówmy się, że ten okres jesienno-zimowy w Polsce no to jest taki okres, który po prostu trzeba przetrwać, będąc aktywnym kolarzem, amatorem. I w tym wypadku ten rower się też świetnie spisywał. Co więcej, na ostatnich Mistrzostwach Polski, na ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski budowlańców w Niepołomicach, organizowanych przez Tomka, widziałem gościa, który na tym rowerze, na takiej ramie jechał no, wyścig szosowy. Miał tylko właśnie wrzucone oponki szosowe, koła szosowe i z powodzeniem ten wyścig ukończył, wydaje mi się nawet, że całkiem wysoko. Także no, sprzęt na pewno nie był dla niego
przeszkodą, żeby jechać równo z szosowcami. No i ostatni temat, jeżeli chodzi o użytkowanie tego roweru, czyli wariant bikepackingowy. Na tym szczególnie mi zależało, gdy kupowałem ten rower, to właśnie też to miało znaczenie dla mnie. Szczególnie tutaj chodziło mi o to, aby rower posiadał te inserty na przednim widelcu, dlatego że niezwykle lubię to rozwiązanie z koszykami właśnie umieszczonymi na przednim widelcu. Ja kiedyś zresztą nagrywałem jakiś materiał o torbach Restrapa, które są dla mnie absolutnym game changerem, czy stały się dla mnie absolutnym game changerem właśnie jeżeli chodzi o bikepacking, dlatego że pozwoliły mi obniżyć środek ciężkości roweru i podróżować naprawdę wygodnie. W trakcie tych całodniowych takich wyryb bikepackingowych po prostu te torby mi tutaj nie przeszkadzają. One są mega pojemne, bardzo dużo tam jestem w stanie zmieścić i zależało mi na tym właśnie, żeby gravel miał te inserty właśnie w przednim widelcu. Tutaj też nie miałem w zasadzie żadnych problemów. Raz podczas bikepackingu tylko zastosowałem zbyt krótkie śruby, a w zasadzie inaczej. Koszyki z Restrapa były zbyt solidne, czyli takie troszkę grubsze, posiadały troszkę grubszą tą stopkę tutaj, która przechodzi na styku łączenia z widelcem. No i te śrubki, które były dodane do zestawu, okazały się po prostu za krótkie, więc musiałem je w trakcie jazdy wymienić na dłuższe. No ale to w zasadzie jedyna przygoda, jaką miałem z tym rozwiązaniem. No wiadomo, jeżeli chodzi o pozostałe elementy, no to podsiodłówka, tutaj mocowanie do górnej rury oczywiście jako standard w gravelu już obecnie, więc tutaj przychodziła duża torebka na górną rurę, dostęp do koszyków. Nie ma tutaj tych insertów pod ramą, ale ja raczej nie wykorzystywałem ich w żaden inny sposób, jak tylko na akcesoria serwisowe, więc równie dobrze upychałem to w jakimś innym miejscu i też jakoś szczególnie nie było mi to potrzebne. I w ten sposób użytkowałem ten rower przez 1,5 roku, więc widzicie, to spektrum zastosowań tej ramy jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Nie przetestowałem go tylko w takiej formie, w jakiej przewidział to producent, czyli w przełaju, dlatego że jakoś nie złożyło się, żeby jeździć przełaje, choć wydaje mi się, że ten rower to DNA przełajowe ma bardzo mocno osadzone. Mam na myśli tutaj prowadzenie tego roweru i tutaj płynnie przejdziemy do tego, co w tym rowerze jest najfajniejsze i podsumowaniu tego, jak ja użytkowałem ten rower i co zapamiętałem z jego, jakie mam odczucia, jakie mi towarzyszyły emocje podczas eksploatacji tego roweru. I jeżeli chodzi o próbę podsumowania tej przygody, no to znowu zacznę od początku. Zacznę od tego, że wybierając ten rower, on mi się niezwykle podobał. Jak zobaczyłem tę ramę na żywo, to naprawdę mega mi się spodobała. Super podobała mi się ta asymetria tylnego trójkąta. Bardzo mi się podobało to rozwiązanie. Ja nie widziałem tego rozwiązania u żadnego innego producenta, czyli łączenia tej górnej rury z rurą podsiodłową. To obniżenie uważam, że mega opcja. Spodobało mi się też to rozwiązanie z tym twin tipem, czyli zmienną geometrią przedniego widelca. Jak się później okazało, w zasadzie też rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy posiadają tę ramę i okazuje się, że większość z nich zupełnie tego nie używa. Ja też tego nie używałem, także coś, co wydawało mi się, że będzie mega atutem w tym rowerze, okazało się kompletnie zbędne i wydaje mi się, że tutaj oprócz tego, że to naprawdę bardzo fajnie marketingowo wygląda, no to raczej jakiegoś szerszego zastosowania nie ma. I nie wiem, czy nie lepiej byłoby odchudzić trochę ten widelec z wagi i zostawić po prostu jedną możliwość usytuowania osi koła, niż właśnie kombinować w ten sposób i pewnie też zwiększać wagę po prostu tego widła. Dziś z perspektywy jakby końca przygody z tym rowerem, o tym jeszcze za chwilę, no to wydaje mi się, że ten gadżet akurat był zupełnie zbędny. No i teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o moje odczucia z jazdy tym rowerem. Oprócz tego, że jego analogowość powodowała, że mogłem w każdej chwili skorzystać z jego i po prostu wziąć, wskoczyć i jechać, no to oprócz tego mega uniwersalny sprzęt, który się sprawdzał w bardzo szerokim zakresie warunków, ale najważniejsze w tym rowerze jest to, z mojej perspektywy, jaki on daje fan z jazdy. Ja uważam, że to jest rower, który
fantastycznie się zachowuje w takiej przestrzeni leśnej, jeżeli musimy wykonać właśnie jakieś krótkie zrywy. To jest też to właśnie DNA przełajowe tego roweru. On bardzo fajnie się składa w zakręty, bardzo fajnie wychodzi z tych zakrętów, świetnie się prowadzi, bardzo tak neutralnie. Jest bardzo zwinny i bardzo, bardzo fajnie przyspiesza. Czyli te pierwsze metry po na przykład wyhamowaniu, po zakręceniu, to jest naprawdę sama przyjemność, jak ten rower się napędza. Troszkę jest gorzej z utrzymaniem tej prędkości, no ale tak jak mówię, no tutaj wychodzi po prostu to DNA takie przełajowe tego roweru. To nie jest rower idealny, oczywiście. Można byłoby tutaj wskazać kilka mankamentów. Z perspektywy tego 1,5 roku, no to na pewno mankamentem uważam ten widelec. Nie do końca to mi się sprawdziło. W zasadzie w ogóle się nie sprawdziło. Nie zmieniałem tej geometrii ani razu. To, co mi się spodobało też w tym rowerze znowu, no to tutaj dodatkowa kontra na przykład na ośce. To wydawało mi się na początku takie dziwne rozwiązanie, ale potem przyzwyczaiłem się do tego i w sumie bardzo sobie to chwalę. Jeżeli chodzi o jakieś tematy, bo też wielu mnie przestrzegało przed rondo, że no, ramy są, czy bywają wadliwe i tak dalej, no to akurat w tym przypadku ja nie miałem żadnych problemów, więc nie musiałem sprawdzać, jak wyglądają tematy gwarancyjne. Ogólnie rower mega mi się spisywał przez ten czas i też polecam go każdemu, kto poszukuje po prostu jednego rowera do wszystkiego. Ja, jeżeli miałbym mieć tylko jeden rower, no to pewnie byłby to albo ten rower, albo tego pokroju rower, czyli rower mega uniwersalny, którym możecie pojechać w zasadzie wszędzie i objechać wyścig, i objechać bikepacking, i poszaleć w lesie, i wybrać się na ustawkę szosową. Ja nie chciałbym też specjalnie reklamować tego sprzętu, natomiast ja uważam, że nadal dzisiaj w 2025 roku ta rama jest świeża, jest mega hot, wygląda nadal bardzo dobrze, lakierowanie jest super i ten rower po prostu może się podobać. Mi się podoba, natomiast no, ta przygoda dobiegła końca, a co w zamian? No to pewnie ci, którzy obserwują nasz Instagram, no to już się domyślają, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem Wam o moim nowym gravelu na 2025 rok. Już teraz Was zapraszam, no i do zobaczenia.